Cześć, jestem Vincent, a to jest Menel. Podróżujemy, mieszkamy i pracujemy sobie w tym vanie przez okrągły rok. Już drugą zimę spędzamy na południowym wybrzeżu Hiszpanii, dlatego chciałbym powiedzieć Wam o niektórych rzeczach, na które trzeba tu uważać. Konkretnie mam na myśli o kradzieżach w Barcelonie, w Katalonii. Narzekacie na polską policję? To posłuchajcie tego. No więc mój pierwszy dzień w Hiszpanii, tuż pod Barceloną. Przyjechałem z Francji, wstałem rano, o 14 rano. Poszedłem do dużego hipermarketu Alcampo, do łazienki, do toalety, zrobić zakupy, kupić kawę. Zaparkowałem na parkingu, ale nie tuż przy hipermarkecie, tylko jak troszkę dalej, bo ten parking, miejsca parkingowe przy samym sklepie miały takie daszki dla samochodów osobowych i mój van by się tam nie zmieścił. Więc zaparkowałem odrobinę dalej. Nie było mnie pół godziny, wracam, szyba wybita, wszystko wywalone ze schowków, półek, wszystko wybebeszone. No i zginęło też wszystko. Komputery, dyski, aparaty, kamery, gitara, narzędzia, plecak z dokumentami. No do czysta. Do czysta opędzlowali wszystko przez te pół godzinki. No może ci złodzieje dowiedzieli się, że mam zajawkę na minimalizm i postanowili mnie uwolnić od tych wszystkich materialnych, niepotrzebnych przedmiotów. Jeśli tak, to dziękuję. Pies obronny był w środku w trakcie kradzieży, ale na szczęście schował się pod fotelem, więc prawdopodobnie złodzieje nawet nie wiedzieli, że tam jest w środku. Jak bronisz vana? Menel, jak bronisz vana? No generalnie straciłem cały dobytek, który miałem w vanie. Zostało mi tylko to, co miałem przy sobie. No, portfel, telefon. No kradzież jak kradzież, zdarza się. W Polsce też mnie okradli. Ale uwaga, na parkingu, na którym mnie okradli, w trakcie kradzieży stały 2 radiowozy. Nie powstrzymało to złodziei. Poszedłem potem do tych policjantów, pojechałem z nimi na komendę, żeby spisać tamten protokół, ale zainstalowałem sobie pewne zabezpieczenia w moich rzeczach. Więc już jak dojechałem na tę komendę, to wiedziałem, gdzie są moje rzeczy. Widziałem, że widziałem dokładnie trasę złodziei, że wyjechali z parkingu, zatrzymali się w jednym miejscu, potem pojechali trochę dalej, no i tam już teraz są i tam sobie czekają te wszystkie moje rzeczy, więc zadowolony pokazałem policjantom, że proszę bardzo, to jest trasa złodziei, tu są moje rzeczy. Myślałem, że teraz jak na filmach, zerwiemy się, będziemy ich ścigać, ale nie. Policjanci tak popatrzyli na mapę, popatrzyli na siebie i powiedzieli: wiemy, gdzie to jest taki blok, tam jest dużo mieszkań, no nie możemy pukać od mieszkania do mieszkania, więc no sorry, nic się nie da zrobić. Mówię, no dobra, okej, to ma sens, dużo mieszkań, to ma sens, więc znowu uruchomiłem moje zabezpieczenia i za chwilę miałem numer telefonu jednego ze złodziei. Nie chcę dokładnie ujawniać, jak zdobyłem ten numer telefonu, bo są to zabezpieczenia, które nadal mam w swoim vanie, więc uprasza się o nieokradanie mnie. Tym bardziej, że od tamtej pory doinstalowałem sobie jeszcze kilka innych zabezpieczeń. Plus mam psa obronnego. 2 kg mięśni i zębów. Taki groźny. W każdym razie podałem ten numer telefonu policjantom. W Hiszpanii jest tak, że nawet jak kupisz sobie kartę prepaid, to i tak musisz podać swój dokument tożsamości, więc każdy numer telefonu jest przyporządkowany do kogoś. No zobaczyli w telefonie i mają tego gościa, super, idziemy, gonimy go. Ale nie, tak nie można, bo my nie mamy nakazu,
nic się nie da zrobić. No pytam, czy żartują, bo no przecież wiedzą, gdzie są moje rzeczy, wiedzą, kto je ukradł. No jakoś nie znam się na pracy policji jakoś tak szczególnie, ale wydaje mi się, że ich zadanie zostało tak już mocno ułatwione w tym momencie. Oni tak, no to, co możemy zrobić, to możemy pojechać tam pod ten blok, zaczaić się i jeżeli ci złodzieje będą szli tam z tymi wszystkimi rzeczami twoimi, to my ich wtedy złapiemy. Ale jeśli nie zadzwonimy w przeciągu pół godziny, to znaczy, że się nie udało. Super pomysł. Jakbym był złodziejem, to na pewno też po kradzieży wziąłbym te wszystkie komputery, telefony, gitarę i chodziłbym z nimi dookoła bloku. Także pomysł doskonały. Co może pójść nie tak? No ale nie zadzwonili do mnie. Ani przez pół godziny, ani przez godzinę, ani przez 2 godziny. Także ich plan mimo swojej doskonałości najwyraźniej nie wypalił. Więc pojechałem tam sam. Najpierw w to miejsce, gdzie się zatrzymali. Okazało się, że był to taki parking pod wiaduktem, pod autostradą. Pełno starych samochodów, wyglądających na porzucone. A między nimi znalazłem pełno walejących się na ziemi dokumentów. Z banków, jakichś listów po angielsku, niemiecku, francusku. No, widać, że to była miejscówka stanowiąca jakiś punkt kontroli jakości ukradzionych rzeczy. Więc trochę się ucieszyłem, bo pomyślałem, że może właśnie, że może zostawili tam moje dokumenty też. No ale niestety nie znalazłem ich. Teraz, gdy to nagrywam, nie ma już tych kartek. Widocznie posprzątali tutaj. Przyjechałem po raz kolejny, żeby nagrać tę okolicę, bo wtedy raz, że ukradli mi aparat, kamerę, a dwa, że no tak wtedy to poważnie nie myślałem o kanale na YouTubie. Nie myślałem, że ktokolwiek chciałby takie moje historie z podróży oglądać. Oraz subskrybować i wciskać dzwoneczki. Następnie pojechałem pod adres, gdzie były moje rzeczy. To jest ten blok. Tam sobie wisi Señera, czyli flaga Katalonii. Do 1975 roku zabroniona przez Franco w Hiszpanii. I chyba tym też trochę sobie tłumaczę tę nieudolność katalońskiej policji. Bo oni byli bardzo uprzejmi, wyglądali takich ogarniętych w porządku policjantów. I nie wiem, może to są jakieś inne uwarunkowania, których nie rozumiem. Może ci ludzie, nie wiem, walczą o niepodległość, więc ta policja boi się tu wchodzić. Podobno są 2 rodzaje ludzi, którzy się śmieją z prawa. Ci, którzy łamią prawo i ci, którzy tworzą prawo. No więc może prawo im nie pozwala. W każdym razie nie dziwię się, że złodzieje w Barcelonie są tak bardzo rozzuchwaleni i bezczelni. Nic im nie grozi. I ilość osób, którą spotykam, którzy mówią mi, że zostali okradzeni w Barcelonie, jest jakaś niesamowicie niepokojąca. Nawet sami Hiszpanie, tutaj z Andaluzji, czyli gdzie teraz jestem, mówią mi, że jak jadą wzdłuż wybrzeża gdzieś do Francji, to zatrzymują się na ostatnie tankowanie tuż przed Katalonią i strzała przez całą Katalonię się nie zatrzymują aż do francuskiej granicy, bo po prostu jest tam niebezpiecznie. I zdarzają się historie takie, że ktoś, na przykład motocykliście, przedziurawi koło, potem jedzie za nim i że niby, gdy motocyklista się zatrzyma, on też, że niby chce mu pomóc. No i motocyklista potem dostaje pałką w głowę i budzi się bez motoru i wszystkich rzeczy. I podobno jest to spotykana praktyka w Katalonii. Jakby nie chcę zniechęcać, żebyście tu nie przyjeżdżali do Barcelony. No, Barcelona jest piękna, przyjeżdżajcie tu jak najbardziej, tylko po prostu bardzo na siebie uważajcie, na siebie i na swoje rzeczy. Później dowiedziałem się od Hiszpanów, że są tutaj 3 rodzaje policji.
Jest taka lokalna, jest taka lokale, nacjonale. Jest jeszcze taka Guardia Civil. Może poszedłem do nie tych, co trzeba po prostu. Też taka dziwna sprawa, dostałem raport z tej policji, ale jak miałem go gdzieś tam pokazać później tu w tej Andaluzji, to nie potrafili go rozczytać, bo raport był po katalońsku, nie po hiszpańsku. A oni akurat nie potrafili się w tym języku porozumiewać ani czytać. No myślę, że polska policja by ogarnęła, gdyby wiedziała, kto ukradł rzeczy i gdzie je trzyma. Zresztą nie wiem, nie miałem nigdy jakoś do czynienia za bardzo z policją, może z wyjątkiem, nie wiem, 2 mandatów za przejście na czerwonym świetle, ale wydają mi się, polscy policjanci wydają mi się profesjonalni, mimo że wszyscy na nich narzekają. Chociaż jest taka jedna zabawna sytuacja, kumpel mi opowiadał, że kiedyś zaparkował sobie auto w Toruniu, gdzieś na moście czy przy moście. Ktoś mu porysował to auto i policja, która tam była, zauważyła, że ktoś mu porysował to auto. I zostawiła mu za szybą kartkę, żeby się zgłosił na komendę. Zgłosił się jeden raz, drugi i w końcu tam znowu przyszedł, żeby zdobyć jakiś numer do tego gościa, który porysował, żeby jakieś ubezpieczenie czy coś odzyskać. Na co ci policjanci z toruńskiej komendy mu powiedzieli: przykro nam, nie możemy panu podać tych danych, no bo sprawa nie nabrała toku. Nie wiem, co to znaczy, nie wiem, jakie są procedury i co to znaczy, ale to powiedzonko to jest jedno z moich ulubionych powiedzonek teraz. Jeżeli zapomnę czegoś zrobić, komuś obiecam coś i jakoś wyjdzie, że tego nie zrobię, to jest moja ulubiona fraza. Przykro mi, ale sprawa nie nabrała toku. Teraz, tak jak wspomniałem, jestem w Andaluzji. Od jakiegoś miesiąca mieszkałem sobie na plaży. Plaża nazywa się Carvajal. Jest między Benalmadeną a Fuengirola. No i bardzo polubiłem tę plażę. Poznałem tutaj już wiele osób, wielu stałych bywalców. I mam tu wszystko, czego potrzebowałem. Stację benzynową, siłownię, wodę na plaży. W pobliskich sklepach robię sobie zakupy. Na stacji tankuję. No, nikomu nie przeszkadzam. Zostawiam po sobie porządek. Ale 2 dni temu w nocy odwiedziła mnie policja. Jeśli hiszpańska policja nie cofnie swoich słów, to będę zjeżdżał z tej plaży. Powiedzieli, żebym zjeżdżał z tej plaży. To zjeżdżam. Jadę do Portugalii. Cześć.